Cześć. Dzisiaj składamy najbardziej przemyślanego gravela, głównie na częściach z Chin, ale nie tylko. Pokażę Wam, jakie części wybrałem, a dokładnie się im przyjrzałem i będę je też testował. Dodatkowo przeważę wszystkie te części i opowiem, dlaczego wybrałem akurat je. A na koniec odcinka zdradzę Wam, ile wyszedł cały ten gravel i nie będziecie w stanie w to uwierzyć. Zaczynając od framesetu, jest to bardzo popularny Ikan Graro. Rama, która według producenta ma być aero. Ma też certyfikat UCI. Jest testowana pod wytrzymałość na zawodach. Dodatkowo mamy hak już UDH. Support w standardzie T47, czyli wkręcany. Sztyca dedykowana przez producenta. Bardzo duża główka ramy. Zaraz go przeważę razem z ośkami i podkładkami. Bardzo ładne malowania. Dodatkowo kleiliśmy tą ramę, tak jak w sumie wszystkie nasze projekty. Zaczynając od kół. Są to koła z ostatniego filmiku. Dokładnie je Wam opisałem. Tutaj założyliśmy opony Schwalbe G1. Są to takie uniwersalne opony o szerokości 45 mm. Na tej obręczy wyszła szerokość finalna 43 mm. Prześwit ramy umożliwia zamocowania opon 45C, więc jak najbardziej one tu pasują. Kierownica. Jest to oczywiście produkt z AliExpress. Jedna z nielicznych kierownic gravelowych. Bardzo lekka, no i w bardzo dobrym budżecie. Owika do tej kierownicy z Sele San Marco. Presa Comfort. Tutaj wersja 4,5 mm grubości. Jest bardzo komfortowo. Jeśli chodzi o kierownicę, to oczywiście mocowanie Garmina. Tutaj z tworzywa, w razie upadku, żeby się połamało, żeby kierownica nam się nie uszkodziła ani nic innego. Wróćmy do napędu. Zacznijmy od hamulców, czyli tarcze hamulcowe. Tarcze oczywiście z AliExpress. Riro. Aluminiowy pająk. Stalowa tarcza. Bardzo zbliżona do wzoru SRAMa. Przód to będzie 160 mm, a tył 140. Opony, tak jak mówiłem, G1. No i oczywiście ultra lekkie dętki TPU od cyklami, czyli najbardziej sprawdzone dętki bez żadnych awarii. Tak. Jeśli chodzi o korbę i kasetę, no to tutaj wybrałem Rivala, czyli najbardziej sprawdzone rozwiązanie. Kaseta oczywiście 13 biegów. Łańcuch Rivala i korba, którą Wam zaraz pokażę. Chciałem przetestować bardzo wersję 160 mm. Zobaczyć, jaki ma wpływ. Więc wybrałem wersję 160 mm. Zobaczymy, jaki ma wpływ na kadencję oraz na moc i jak to działa w ogóle, jak się tym jeździ pod górki. Czy nie jest to przypadkiem cięższe rozwiązanie, czy lżejsze. Tutaj ultralekki adapterek, który zaraz Wam też zważę. No i najważniejsze, czyli groupset. Tutaj wybrałem najwyższy model Wheeltopa EDS Gex. Najmocniejsze zaciski w kolorystyce oczywiście roweru. Z przewodami, w środku cały zestaw do odpowietrzania i zarobienia końcówek. Tutaj mamy manetki. Oczywiście z karbonowymi dźwigniami.
I tutaj przerzutka. Przerzutka bez wyjmowanej baterii. Tak się prezentuje. W zestawie oczywiście ładowarka. Wszystko co potrzebne do montażu. I na koniec mamy siodełeczko z karbonowymi prętami. Bardzo lekkie. Oczywiście nieoryginalne. AliExpress. W bardzo dobrym budżecie i w bardzo dobrej wadze. Jak już wszystko Wam pokazałem, możemy przejść do ważenia. Zacznijmy od wagi kasety. 13-biegowy Rival. 387 gramów. Manetka. Dwie manetki. Korba Rivala. ...724 gramy. Przerzutka. Pedały, kranki Candy. Ultra lekki adapterek. Prawie nic. Mocowanie. Siodełka. 37. Tarcza. 140 mm. 103. Tarcza 160 mm. 120 gramów. Oczywiście ultralekkie dętki. Waga jednej dętki to 50 gramów. Łańcuch Rival, na razie pełny. 274. Zaciski i przewody będzie ciężko zważyć, ale zaraz jakoś poradzimy. 260 gramów, mniej więcej. Siodełeczko. 160 gramów. To nawet nie kosztowało więcej niż 150 zł. Mocowanie Garmina. 32. Owika. 70 gramów. Kierownica. 375 gramów ze śrubami. No i już akcesoria. Koszyczek struka. 40. Waga gotowego framesetu ze sztycą, supportem oklejonego i tutaj z podkładkami oraz z osiami. Niecałe 2 kg. Waga przedniego koła bez tarczy z oponą, dętką i taśmą 1350 gramów. I waga tylnego koła bez kasety i tarczy 1450 gramów. Żeby zamontować 13-biegową kasetę SRAMa, musimy ten oryginalny hak ODH trochę zeszlifować. Na równo, najlepiej. I jak zamontujemy z tym hakiem, to kaseta nie będzie nam się zapierać o te krawędzie. One są plastikowe, więc nie jest trudno ściąć czy zeszlifować. A tak pracuje ta przerzutka. Bez chwili zastanowienia zmienia wszystkie biegi precyzyjnie. Myślę, że nawet szybciej od Shimano i SRAMa. Rower wyszedł mega dobrze, wizualnie i cenowo, no i oczywiście wagowo. Zmieściliśmy się w budżecie 9,5 tysiąca. Jeśli będziecie chcieli złożyć taki rower, no to w opisie daję pełną listę części razem z cenami. Myślę, że też się zmieścicie w tym budżecie. Wszystko zależy od tego, w jakim czasie kupicie te części, ponieważ te ceny często się zmieniają i jest szansa, że kupicie taniej albo drożej. Jeśli chodzi o wagę, no to już pokazuję. 8,7 z pedałami, z koszykiem bidonu, z mocowaniem Garmina już na gotowo. Wszystko tutaj jest. A tak prezentuje się gotowy rower.
Dzięki wielkie za oglądanie. Za około miesiąc wracam do Was z pełnym testem tego roweru. Sprawdzę dokładnie wszystkie jego części, to co dobraliśmy, jak to działa, jak się sprawuje, jak wytrzymałość w terenie, jak i po mieście. Będzie to dokładny test. Na dzisiaj to wszystko. Widzimy się już w następnym odcinku. Do zobaczenia.